Czyste, błękitne niebo oznacza pogodę, ciszę i bezpieczeństwo. Nic nie wskazuje na to, by nad miasteczkiem miały pojawić się chmury, aby cokolwiek mogło zakłócić spokój letniego dnia. Mieszkańcy miasteczka zajęci swoimi codziennymi sprawami mogą być spokojni. Znają zasady postępowania nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Wiedzą, że w przypadku niebezpieczeństwa nie pozostaliby bezbronni i bezradni. Ich sąsiad, odpowiednio przeszkolony i wyposażony w aparaturę pomiarową, pomoże im w przypadku zagrożenia. Jego obowiązkiem jest dbać o to, aby wszyscy wokół zostali w porę ostrzeżeni i zawiadomieni o niebezpieczeństwie. Sygnalizator promieniowania musi być sprawdzony i zawsze gotowy do działania, bo przecież może zdarzyć się tak. Wybuch jądrowy. Potężny podmuch i wysoka temperatura niszczą wszystko w promieniu wielu kilometrów. Wybuch porywa masy gruntu i rozpyla je wysoko nad ziemią jako ogromną chmurę pyłu. Na cząsteczkach pyłu osiadają substancje promieniotwórcze powstające w czasie wybuchu. Niesione wiatrem cząsteczki nieraz bardzo daleko i długo stopniowo opadają na powierzchnię Ziemi. Wszystko zostaje pokryte pyłem promieniotwórczym. Jego promieniowanie może zagrażać zdrowiu i życiu ludzi nawet w odległości setek kilometrów. Opadanie pyłu promieniotwórczego wykryje sygnalizator promieniowania. Buczy, tatusiu, buczy. Co buczy? Sygnalizator? Tak. W przypadku zagrożenia ten właśnie człowiek będzie czuwał z sygnalizatorem. Alarm. Idź prędko z pieskiem do domu. Alarm, wszyscy do domu! Alarm. Pył promieniotwórczy. Można się przed nim ukryć w domu, w piwnicy, w schronie. Prędzej, prędzej! Chłopcy, szybko! Zamykać! Promieniowanie zagraża również zwierzętom. Jeśli wystarczy czasu, trzeba je ukryć, zabezpieczyć im paszę i wodę. Wszystko zamknięte? Tak. Zostaw kury! Uciekaj do domu! Pył pokrywa ziemię. Jego promieniowanie nie przedostaje się przez grube mury i warstwę worków z piaskiem. Ludzie w ziemiance są bezpieczni. A my gdzie się schowamy? Idź prędko do piwnicy. Dobrym ukryciem przed promieniowaniem pyłu jest piwnica. Trzeba ją tak wyposażyć i przygotować, aby można było przeżyć w niej co najmniej kilka dni.
Czy wszyscy już się ukryli? Ten człowiek musi się śpieszyć. Najniebezpieczniej jest na otwartym terenie pokrytym pyłem promieniotwórczym. Promieniowanie jest najgroźniejsze w ciągu pierwszych godzin. Opadający pył osiada na powierzchni ciała i ubrania, napromieniowuje skórę i może spowodować nawet groźne w skutkach oparzenia. Trzeba jak najszybciej ukryć się w najbliższej piwnicy. Nie jest łatwo żyć przez kilka dni w ukryciu, ale to jedyna szansa ratunku. Przerywamy nadawanie programu. Poczekaj chwilę, coś ważnego mówią. Uwaga! Podajemy komunikat Sztabu Obrony Cywilnej o sytuacji skażeń promieniotwórczych. Na podstawie rozpoznania lotniczego stwierdzono, że południowe obszary województwa znajdują się nadal w strefie zagrożenia promieniowaniem pyłu. Ludność zamieszkująca te rejony powinna nadal pozostawać w ukryciach. Krótkotrwałe opuszczanie ukryć jest możliwe tylko po dokonaniu pomiarów na miejscu. Ostrzega się ludność, że samowolne opuszczanie ukryć może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Następny komunikat będzie podany o godzinie 20. Dobrze, że mamy tutaj radio. Ci ludzie też są bezpieczni. Najmniej promieniowania dochodzi do środkowych, najgłębiej położonych pomieszczeń w dużych budynkach. Przed promieniowaniem pyłu można się ukryć nie tylko w piwnicy. W wielopiętrowych gmachach bezpiecznie jest również w pomieszczeniach wyższych pięter, jednak niezbyt blisko dachu, na którym leży pył. Najlepiej w pomieszczeniach środkowych pozbawionych okien. Ukryciu trzeba pozostawać do odwołania alarmu. Należy zapamiętać, grube ściany z ciężkiego materiału dobrze chronią przed promieniowaniem. Ściany z drewna lub innych lekkich materiałów są dużo gorszą osłoną. Mam dosyć tego spania. O, dopiero 8. Uwaga! Podajemy komunikat Sztabu Obrony Cywilnej o sytuacji skażeń promieniotwórczych. Na całym obszarze województwa zagrożenie promieniowaniem opadu znacznie się zmniejszyło. W razie bezwzględnej konieczności dopuszczalne jest na całym terenie jednorazowe opuszczanie ukryć na czas nie dłuższy niż 30 minut. Tam, gdzie dostępne są wyniki dokonanych na miejscu pomiarów dozymetrycznych, można przedłużyć czas opuszczenia ukryć zgodnie z instrukcją. Ludność będzie mogła całkowicie opuścić ukrycia dopiero po odwołaniu alarmu przez komendy formacji samoobrony. Posterunki obserwacji skażeń dokonają rozpoznania lokalnej sytuacji. Może nareszcie koniec, już 4 dni minęły. Słyszysz? Będziemy już mogli wyjść. Ty będziesz mogła iść na razie tylko do mieszkania. W miarę upływu czasu promieniowanie pyłu słabnie, staje się coraz to mniej groźne, ale całkiem nie zanika. W pierwszych dniach po opuszczeniu ukryć trzeba ograniczyć przebywanie w otwartym terenie. Przeszkoleni członkowie oddziałów samoobrony dokonają pomiarów i ustalą, czy promieniowanie pyłu jest jeszcze niebezpieczne. Poinformują, jak należy dalej postępować, kiedy można rozpocząć pracę w polu, wypuścić zwierzęta na pastwiska. Specjalne ekipy pomiarowe wyposażone w przyrządy do wykrywania i pomiarów skażeń pyłem promieniotwórczym pomogą ocenić sytuację na dużych obszarach. Na placach, ulicach
Tam, gdzie ludzie będą często przebywali, nawet słabe promieniowanie pyłu będzie jednak długo działało na organizm człowieka. Można temu zaradzić. Z terenów wytypowanych przez ekipy pomiarowe pył można usunąć. Można go zmieść lub zmyć. Całkowite usunięcie pyłu z każdego miejsca jest niemożliwe i nie jest konieczne. Większość pyłu spłynie do ścieku, jego promieniowanie nie będzie już niebezpieczne. Ważne zakłady produkcyjne muszą jak najwcześniej wznowić działalność. Aby zwiększyć bezpieczeństwo załogi, można zmyć pył z dachów hal fabrycznych, oczyścić z pyłu place, na których często przebywają ludzie. Ludziom trzeba zapewnić żywność. Wszystkie produkty żywnościowe znajdujące się w zamkniętych pomieszczeniach, w mieszkaniach, sklepach, magazynach nie zostaną posypane pyłem i nadają się do spożycia. Można też bez ograniczeń pić wodę z normalnych ujęć. Woda pochodząca z zakrytych studni, pomp, nie jest skażona, pył nie dostanie się do niej. Pył, który spadnie na otwarte zbiorniki wodne, osiada na dnie i słabo rozpuszcza się w wodzie. Woda pobierana do sieci wodociągowej przechodzi jeszcze przez stację uzdatniania, co dodatkowo zmniejsza jej skażenie. Należy jednak unikać wody z płytkich zbiorników, kałuż, wody spływającej z dachów. Można pić nieszkodliwą dla zdrowia w niewielkim stopniu skażoną wodę, nawet w okresie największego zagrożenia. Skażone pyłem będą owoce i warzywa. Nie stanowi to jednak zagrożenia dla człowieka. Pył można łatwo zetrzeć lub zmyć. Przy przerobie owoców i warzyw już zwykłe procesy technologiczne mycia i oczyszczania usuwają pył prawie całkowicie. Magazynowanie gotowych przetworów powoduje, że nawet pozostawione niewielkie ilości substancji promieniotwórczych stają się w miarę upływu czasu coraz to mniej niebezpieczne. Substancje promieniotwórcze zawarte w pyle znajdą się w mleku krów wypasanych na pastwiskach skażonych pyłem lub karmionych paszą zawierającą pył. Mleko takie jest szkodliwe szczególnie dla dzieci. Konieczne jest kontrolowanie wielkości skażenia. Mleko nieskażone przeznacza się do bezpośredniego spożycia. Mleko skażone można przerobić na masło, sery, a następnie przechować te produkty aż do chwili, gdy promieniowanie zawartych w nich substancji osłabnie, stanie się niegroźne. Po odwołaniu alarmu sytuacja będzie kontrolowana przez fachowe instytucje i placówki naukowe. W laboratoriach wyposażonych w specjalną aparaturę prowadzone są ciągłe pomiary promieniowania pyłu. Specjaliści zbadają pobrane próbki wody, gleby, roślin i szczegółowo ocenią sytuację. Zdecydują o metodach działania, aby życie mogło jak najszybciej wrócić do normy. Wyniki pomiarów skażeń przekazywane są do ośrodków obliczeniowych wyposażonych w elektroniczne maszyny cyfrowe, umożliwiające szybkie opracowanie informacji. Oka, słucham. Tak jest, notuję. Na podstawie otrzymanych danych przeprowadzana jest bieżąca analiza stanu zagrożenia, dokonuje się oceny dalszego rozwoju sytuacji, co umożliwia podejmowanie decyzji o różnych przedsięwzięciach ochronnych. Całością akcji kierują sztaby obrony cywilnej. Wszystkie te działania zmierzają do tego, aby ci, którzy dzięki rozsądnemu postępowaniu i zdyscyplinowaniu przetrwali najgroźniejszy okres, mogli dalej żyć bezpiecznie. Nie chcemy, aby pył promieniotwórczy spadł na miasta, wsie, pola. Tak samo myśli większość ludzi na świecie. Nauczeni zasad postępowania w przypadku zagrożenia, możemy tym spokojniej dzisiaj, w pogodny dzień, żyć i pracować.